Dzień dobry Państwu. Jeśli jesteś mężczyzną i chcesz posiadać żonę, chcesz wchodzić w związek małżeński, ja w żadnym wypadku nie będę Tobie w tym przeszkadzał. Nie będę tego negował, nie będę Ciebie krytykował. Jesteś dorosłym człowiekiem, który decyduje o własnym życiu i masz pełną świadomość, w co się pakujesz. Mam nadzieję. Natomiast jeśli nie wiesz, no to usiądź sobie swobodnie, usiądź wygodnie, bo zaraz Ci opowiem o największym gangsterskim przedsięwzięciu naszych czasów. I nie mówię tutaj o żadnej piramidzie finansowej, ani lewych bitcoinach, ani nawet o mafijnych porachunkach. Szanowni Państwo, to coś o wiele gorszego, bo to instytucja państwowa, która przez wieki udoskonalała swoje mechanizmy dojenia facetów jak krowy mleczne. I dojenie tych mężczyzn nazywam małżeństwem. W Polsce co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. W 2023 roku było to dokładnie 56 800, jakoś koło tak. Prawie 60 000 rozwodów. To jest potężna liczba. Ale szanowni Państwo, to dopiero początek tej statystycznej makabry, bo prawdziwe dno, o którym nikt Ci nie powie w statystykach, dotyczy tego, kto w tym całym cyrku zwanym rozwodem płaci potężny rachunek. Szanowni Państwo, mężczyźni wnoszą pozwy o rozwód tylko w przypadku 34%. 34% wniosków rozwodowych jest składanych przez mężczyzn. Kobiety robią to w przypadku 66%. Te same kobiety, które inicjują większość rozwodów, w sądzie przedstawiają siebie jako ofiary, które trzeba utrzymać. Ale to, co jest najlepsze, przecież to kobiety w większości tych ślubów chcą. Przeciętny facet nie chce ślubu, tylko ulega presji. Często temu, że jest szantażowany, że jeśli nie będzie myślał o ślubie, to znaczy, że jej nie kocha, że nie traktuje jej poważnie i tak dalej. I to, szanowni Państwo, jest szantaż. I czy naprawdę myślisz o tym, żeby wiązać całe swoje życie z kimś, kto Cię szantażuje? No, może jesteś jakimś tam fetyszystą, ja chyba jednak niekoniecznie. I teraz przygotuj się na najczarniejsze statystyki, drogi panie, jakie dzisiaj usłyszysz. Rozwiedzieni mężczyźni są 9 razy bardziej skłonni do samobójstw niż rozwiedzione kobiety. Dlaczego tak jest? Przeczytaj to jeszcze raz. 9 razy. I to nie jest pomyłka. To statystyki z badań, które potwierdzają się na całym zachodnim świecie. Gdy mężczyzna przechodzi rozwód, jego ryzyko samobójstwa wzrasta dwukrotnie w porównaniu do żonatych facetów, którzy są w dobrej relacji. Ale to jest mniejszość. U kobiet statystycznie bez różnicy. 0. Kobiety rozwód przechodzą jak spacer po parku. Nic. 0. Dlaczego faceci się zabijają? Bo system zabiera im dosłownie wszystko. Statystyki dotyczące samobójstw wśród mężczyzn są dramatyczne. Dzieci w większości przypadków opieka nad dzieckiem trafia do matki. Ojciec staje się tylko weekendowym rozrywkowcem, bankomatem z ograniczonym dostępem do własnego potomstwa. Jeśli chodzi o dom, sąd często przyznaje mieszkanie temu rodzicowi, który zostaje z dzieckiem. Zgadnij komu. Zostawiając alimenty, które nigdy się nie kończą, zabierając emeryturę, bo tak, większość nawet o tym nie wie, ale w momencie, w którym dochodzi do rozwodu, nawet Twoje oszczędności emerytalne, które przez 20 lat wpłacałeś na subkonto, podlegają po rozwodzie podziałowi. Po rozwodzie połowa trafia do Twojej byłej żony, nawet jeśli nie przepracowała ani jednego dnia. Jeden z rozmówców, który skontaktował się ze mną mailowo przy ostatnim materiale, płaci 9000 zł miesięcznie alimentów na jedno dziecko. Jego była żona przedstawiła sądowi, że przed rozwodem żyli na wysokiej stopie. Drogie wakacje, torebki Louis Vuitton, pyszne restauracje itd. Teraz on żyje w kawalerce, a ona w pięknym domu. Środki zgromadzone w ZUS podczas małżeństwa podlegają podziałowi po rozwodzie. Wyobraź sobie, pracujesz 20 lat w korporacji, wpłacasz składki emerytalne, myślisz o przyszłości, przychodzi rozwód i połowa Twojego subkonta ZUS trafia do Twojej byłej żony, która może aktualnie dyma się z sąsiadem.
System działa tak. Sąd nakazuje ZUS-owi transfer środków z Twojego subkonta na jej subkonto. One zostają tam do emerytury i są waloryzowane. Ty zaczynasz odkładać na emeryturę od zera. Ona ma przewagę z Twoich finansów. No ale nie ma w tym niczego złego. Małżeństwo przecież jest przepiękne. I najbardziej pokręcona broń w arsenale rozwodowym to dzieci. To nie jest walka o dzieci. To systematyczne wykorzystywanie dzieci przeciwko ojcom. Większość opieki nad dziećmi trafia do matek. Brzmi naturalnie? No, gówno prawda. To rezultat systemowego założenia, że kobieta równa się lepszy rodzic. Mimo że badania nie pokazują żadnych różnic w zdolnościach wychowawczych między płciami. No ale co się dziwić, jak w sądach rodzinnych większość osób, które podejmują decyzje na temat, do kogo ma trafić dziecko, to kobiety. Opieka naprzemienna generalnie brzmi sprawiedliwie, prawda? W teorii. W praktyce jest to mission impossible dla większości ojców. Dlaczego? Obydwie strony muszą się na to zgodzić. Jeśli była żona nie chce, nie będzie opieki naprzemiennej. Sąd wymaga stabilnych warunków, czyli mieszkanie, stały dochód itd. Trudno spełniać wiele tych warunków, jakie sąd narzuca, jeśli płacisz alimenty większe niż pensja minimalna. System domyślnie faworyzuje status quo. Dziecko zostaje tam, gdzie jest, czyli u matki. Najbrutalniejszy aspekt? Kontakty z dzieckiem nie zawsze są związane z płaceniem alimentów. Możesz nie widzieć dziecka przez rok, ale alimenty i tak musisz płacić. Była żona może ci uniemożliwić kontakty z dzieckiem, ale komornik i tak przyjdzie po twoją kasę. I to jest legalizowany szantaż finansowy, nad którym nikt nic nie robi. Płać albo idź do więzienia, niezależnie od tego, czy widujesz dziecko, czy nie. Cały system medialny, kulturowy, społeczny bombarduje cię od dzieciństwa obrazami szczęśliwego małżeństwa. Disney, social media, filmy familijne, romantyczne itd. Wszędzie to samo przesłanie. Żenisz się, masz żonę, to twoje życie stało się kompletne i wartościowe. Jesteś rewelacyjnym człowiekiem, w końcu zostałeś mężem. Ale nikt nie pokazuje ci statystyk rozwodowych, kosztów rozpadu małżeństwa, ryzyka ekonomicznego, konsekwencji dla zdrowia psychicznego. To nie jest przypadek, że tego nie pokazują. Przecież zniszczyłoby to ten cały piękny model biznesowy, który robi ogromne pieniądze na tym, że się żenisz. Każdy je robi, a ty jedynie tracisz. Jesteś ostatnią osobą w łańcuchu pokarmowym do czerpania jakiejkolwiek korzyści z tego, że zostajesz mężem. Przemysł ślubny, szanowni państwo, w Polsce to 3,5 miliarda złotych rocznie. Każdy ślub kosztuje przeciętnie między 60, może 100 tysięcy złotych. Przeciętnie, a są tacy, którzy wydają na ślub nawet 300 tysięcy złotych. Typowy rozwód kosztuje może tam niedużo, 15-30 tysięcy złotych z prawnikami itd., plus alimenty przez dekady. Przemysł ślubny sprzedaje ci marzenie. Przemysł rozwodowy zabiera twoje pieniądze. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest też biznes. Wpisz sobie w wyszukiwarkę Google rozwód online. Stary. Zobacz, ile kancelarii firm oferuje możliwość przeprowadzenia procedury rozwodu online w 15 minut z zabezpieczeniem alimentacyjnym i zabezpieczeniem twojego majątku. To jest absurdalne. Przysięgam. Wpisz sobie w Google rozwód online i sam sobie zobaczysz, jak to wygląda. Polski system prawny nie jest neutralny pod względem płci. Statystyki mówią o tym jasno. 11% rozwodów z winą męża kontra 2% z winą kobiety. Alimenty na byłą żonę to jest tak 20-30% przypadków, kiedy ona o te alimenty na siebie zabiega. A na byłego męża? Ile znasz osób, które płacą alimenty na byłego męża? Nigdy. Znajdź faceta, który dostaje na siebie alimenty od byłej żony. Idziemy dalej. Opieka nad dziećmi do matek trafia w większości przypadków. System operuje na założeniu, że mężczyzna to dostarczyciel pieniędzy. Kobieta to ofiara wymagająca ochrony. Niezależnie od faktów w konkretnej sprawie. Zawsze będzie to przypisywane matce. Rozwód dla mężczyzny to nie tylko ruina finansowa, to kompletne zniszczenie jego tożsamości. Nagle już nie jesteś mężem, jesteś ojcem na pełen etat, nie jesteś głową rodziny, jesteś płatnikiem alimentów, popularnie zwanym alimenciarzem. Nie brzmi to dobrze, prawda? To zmiana twoja całkowicie tożsamości.
I jest ona tak traumatyczna, że prowadzi do masowych problemów psychicznych: depresja, leki, uzależnienia, izolacja społeczna. Mężczyźni zazwyczaj mają mniej rozbudowane sieci społeczne niż kobiety. Po rozwodzie przyjaciele często wybierają stronę tą delikatniejszą. Łatwiej spotykać się z kobietą przy stole rodzinnym, tej, która została zostawiona z dzieckiem, niż z mężczyzną, który tą rodzinę pozostawił wobec opinii tych wszystkich ludzi i jest alimenciarzem. Rezultat? No, kompletna izolacja społeczna w momencie największej potrzeby wsparcia. Życie ci się sypie, a wszyscy dookoła zaczynają się od ciebie odsuwać. Poznanie nowej kobiety, będąc alimenciarzem, jest zajebiście ciężkie wizerunkowo, gdyż każda nowa potencjalna partnerka będzie myślała, że to ty zostawiłeś dziecko, rozwiodłeś się. Tymczasem to wszystko zostało wykonane bez twojej zgody, bo po prostu sąd tak zadecydował. Przeciętny mężczyzna po rozwodzie traci tak 60-70% swojego dochodu do dyspozycji. Alimenty, podział majątku, utrzymanie 2 gospodarstw domowych, podczas gdy jego żona często dostaje dom, regularny dochód z alimentów, alimenty na dziecko, 800+, może aplikować również do rządu, do tych urzędów, żeby dostawała świadczenie jako samotna matka. Ty, jako ojciec, nie dostaniesz nic, nawet wsparcia. Statystyki pokazują, że rozwiedzieni mężczyźni mają znacząco wyższe wskaźniki chorób serca, depresji, alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków, samobójstw. System dosłownie zabija mężczyzn, a społeczeństwo ma to kompletnie w dupie. Ile razy słyszałeś o tym informacje w mediach, gdzie jest to znana informacja od 30 lat i tendencja jest wzrostowa. Alimenty w Polsce nie są tymczasowym systemem wsparcia, to permanentne finansowe zniewolenie. Kluczowe punkty: alimenty na dziecko do 18 roku, do 25 jeśli są studia, wysokość oparta na stylu życia podczas małżeństwa. Jeżeli żyliście bogato, będziesz płacił alimenty na bogatym poziomie. Brak możliwości modyfikacji w dół. Żaden sędzia w momencie, w którym zasądzi ci alimenty, nie wiem, 5000 zł, gdy zmieni się twoja sytuacja materialna, nie powie tobie: dobrze, proszę pana, nagle może pan płacić 1500. Nie. Chyba że chodzi o jakieś ekstremalne okoliczności. No ale najczęściej tak kończy się tym, że masz karę kryminalną za niepłacenie alimentów. Równy podział majątku. Brzmi też sprawiedliwie, prawda? No jest tak, że w momencie, w którym dochodzi do podziału majątku, no to jest tam równy podział majątku. W praktyce zarabiasz, tracisz połowę. Nieważne, kto jak bardzo przyczynił się do tego. Mieszkanie kupione z twoich odziedziczonych pieniędzy, twoich zaoszczędzonych, bo pieniądze, które były twoim przed wejściem w małżeństwo, faktycznie twoje były. Ale gdy kupisz już za nie mieszkanie, dom w trakcie trwania małżeństwa, nie ma znaczenia, że sfinansowałeś to tylko ty. Staje się to waszym majątkiem, mimo że ona nie przyłożyła do tego palca. I o tym należy pamiętać. Bardzo często ktoś o tym zapomina i później inwestuje pieniądze, które sobie zaoszczędził. I teraz należy zrozumieć: wszystko, co zrobisz z pieniędzmi, które zbierałeś przez lata przed wejściem w związek małżeński i później użyjesz ich do czegokolwiek, one nie są twoje. One są wasze. Połowa trafia do niej. Biznes zbudowany przez twoje 80 godzin tygodniowo pracy, połowa trafia do niej. Oszczędności emerytalne z twojej kariery, połowa trafia do niej. A jej uzależnienie od zakupów podczas małżeństwa, długi studenckie, które wniosła do małżeństwa, to teraz wspólny dług. Więc tak naprawdę dzielisz się sobą, ale jednocześnie dzielisz jej zobowiązanie, jesteś zobowiązany je spłacać. Brzmi absurdalnie? No cóż, mówimy tu o małżeństwie. Mówiłem, to jest gorsze niż mafia. Najbardziej podstępna część: groźba utraty opieki w celu wymuszania ugód finansowych. Prawnicy powszechnie radzą: zgódź się na wyższe alimenty, albo będziemy walczyć o wyłączną opiekę i będziesz widywać dzieci 2 razy w miesiącu. Po raz kolejny: szantaż emocjonalny wykorzystujący dzieci jako zakładników. Jak zauważasz, o samym szantażu jest tutaj dość dużo. Piękna wizja małżeństwa. Oto 2 historie, z której ta od, nazwijmy go, Andrzeja, żeby nie podawać tutaj prawdziwego imienia, na potrzeby filmu. Ta historia już
wyrywa z butów. I teraz powiedz mi, że moje materiały są skrzywdzące, skoro nikt, dosłownie nikt, w żadnych mediach ci o tym nie powie. Andrzej, 42 lata. Firma mu zbankrutowała w czasie COVID-u. Żona, zamiast go wspierać, poszła do sądu i przedstawiła jego PIT-y z poprzednich lat, argumentując wysoką kwotę alimentów. Sąd zasądził 15 000 miesięcznie na podstawie dawnych zarobków, gdy miał fenomenalnie prosperującą firmę, która zbankrutowała, o czym sąd nie został poinformowany. Wszystkie oszczędności poszły na spłatę ZUS-u, skarbówki, wypłaty dla pracowników, którym musiał z dnia na dzień zwolnić, a to wtedy wiąże się z tym, że trzeba im zapłacić parę wypłat, tam urlopowe i tak dalej. Musiał opłacić zaległe faktury, bla, bla, bla. Facet stał się bezrobotny, a komornik ściągał mu 45 000 złotych z konta na podstawie przedstawionych PIT-ów, ile on wcześniej zarabiał. Końcówka? Alimenty zmniejszone do 1500 zł na dziecko, rozwód z orzeczeniem z winy żony, bo ona go zdradziła, ale przez rok żył w finansowym piekle, ponieważ komornik zabierał mu wszystkie pieniądze. W dodatku w każdym momencie, jeśli chodzi o postępowanie, to które było w sądzie, to wyobraźcie sobie, że on o tym nie wiedział. Nie wiedział o tym, że w ogóle jest jakaś sprawa w sądzie. Bo by się odwołał, by powiedział jakaś sytuacja. I dlaczego do tego doszło? Bo jego żona odbierała pisma, które przychodziły do nich do domu i wrzucała do śmieci, kiedy on był w pracy. Przepiękny mechanizm. Młodzi mężczyźni coraz częściej odmawiają małżeństwa, bo internet dostarcza prawdziwe dane, nie tylko hollywoodzką propagandę, są świadkami zniszczenia swoich ojców przez rozwód. Analiza ekonomiczna pokazuje ujemny wzrost inwestycji. Alternatywne style życia są bardziej atrakcyjne. Kalkulacja ryzyka korzyści jest oczywista i każdy powinien to zrobić. Propozycja małżeństwa dla współczesnego mężczyzny równa się ryzyko pod względem ruiny finansowej, utraty opieki nad dziećmi, zniszczenia społecznego, traumy psychicznej. A jakie są korzyści? Żadna racjonalna osoba nie przyjmuje takiego zakładu, bo korzyści są żadne. Jeśli jesteś w szczęśliwej relacji, to co zmienia ślub? Polskie statystyki trendów małżeńskich, 2000 rok, 307 000 małżeństw rocznie. 2023 188 000. To jest od ponad 100 000 małżeństw mniej. 38% mniej w przeciągu 23 lat. I bardzo dobrze, że mężczyźni otwierają oczy i już tak niechętnie wchodzą w związek małżeństwa. Porównanie finansowe nowoczesnego kawalera, kontra żonatego. Kawaler, 35 lat, załóżmy, że ma 8 000 dochodu, czynsz 2,5 tysiąca, gdzieś tam z wynajmem i tak dalej. Jedzenie 1200 zł, rozrywka 1500, oszczędności miesięczne wychodzą na poziomie 2800, roczne 33 600. Zarabiając 8 000 jesteś w stanie przy takich wydatkach zaoszczędzić 33 600 zł rocznie. W przeciągu 10 lat jest to 336 000 zł. A rozwiedziony ojciec z tym samym dochodem, to jest alimenty na dziecko 2200, alimenty małżeńskie 1500, czynsz 2,5, jedzenie 800. Bo już nie da sobie takiej możliwości zjeść tyle. Opłaty prawne, miesięczny deficyt minus 500. 10-letnie niszczenie bogactwa, minus 60 000. W przeciągu roku minus 396 000. W przeciągu 10 lat, przepraszam. Jest różnica, a wystarczyło nie brać ślubu. System używa przemocy państwowej do egzekwowania zobowiązań z prywatnych związków. Nie płacisz alimentów? Zajęcie wynagrodzenia, zajęcie majątku, zamrożenie kont bankowych, zastaw na nieruchomości, więzienie. Kobieta, która nie przestrzega postanowienia o tym, że masz spotykać się z dzieckiem, ogranicza ci dostęp do dziecka, mimo że sąd nakazuje jej umożliwić ci kontaktu, co dostaje upomnienie lub grzywna 500 zł raz na 2 lata. Najbardziej niszczycielska broń nakłaniania dzieci przeciwko ojcu. Popularne taktyki? Tata już nie kocha. Dlaczego? Bo wyprowadził się. Dziecko nie rozumiało, że musiało odejść, bo stąd tak nakazał na wniosek mamy.
Tata bardziej dba o pieniądze niż o ciebie, gdy tatuś nie chce płacić większych alimentów, bo go po prostu na to nie stać. Tata to zły człowiek, gdy jest w depresji, gdy pije, bo nie ma żadnego wsparcia. Tata zdecydował odejść, gdy to ona złożyła pozew o rozwód. System prawny to umożliwia. Sądy rzadko karzą alienację rodzicielską, bo trudno udowodnić intencje. Rezultat? Ojciec staje się obcym dla własnych dzieci. Kiedy mężczyźni wskazują na ryzyko małżeństwa, społeczeństwo odpowiada: jesteś tylko zgorzkniały. No, takie są najczęściej argumenty. Nie wszystkie kobiety takie są. To mówi się po to, aby odwrócić uwagę od problemu. Małżeństwo to nie chodzi o pieniądze. No śmiesznym jest to, kiedy jest to w ustach kobiety. Pomyśl o dzieciach. No taka manipulacja emocjonalna. Zauważ, brak zaangażowania, faktyczne statystyki zawsze tam istnieje. Nikt nie używa logicznych argumentów. Główne media przedstawiają mężczyzn unikających małżeństwa jako niedojrzałych, nieodpowiedzialnych, lękających się zobowiązań, mizoginów, egoistów. Nazywają to kryzysem męskości. Nigdy nie wspominają o tym, że są to racjonalne kalkulacje ekonomiczne, instynkt samozachowawczy, uczenie się z doświadczeń innych, logiczna ocena ryzyka, ochrona siebie. To wszystko jest nazwane wadą twojego charakteru. Jak jest dno tej prawdy? System został zaprojektowany, żeby wyciągnąć z ciebie każdy grosz, zabrać twoje dzieci, zniszczyć cię psychicznie, a potem obwinić cię za to, że jesteś zły. I najgorsze? Społeczeństwo będzie cię za to nienawidzić. Bo jak śmiesz kwestionować świętą instytucję małżeństwa? Więc następnym razem, gdy ktoś cię zapyta, dlaczego nie żenisz się, powiedz mu prawdę, bo nie jestem idiotą, bo przeczytałem statystyki, bo widziałem, co się działo z moimi kolegami i wolę być samotny i bogaty niż żonatym bankrutem, bo moje pieniądze, mój dom, moje dzieci, moje zdrowie psychiczne są ważniejsze niż społeczna aprobata. Małżeństwo to najgorszy deal w historii ludzkości. Dlatego też zastanów się dwukrotnie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.